dobrze, powiedz mi, chłopcze, dlaczego chcesz grać w naszej drużynie? Bo mój dziadek grał w tej drużynie. Twój dziadek? A jak twój dziadek ma nazwisko? Kowalski. Kowalski. Kowalczyka to znam, ale Kowalskiego nie. Ale sprawdzę w kartotykach, na pewno gdzieś jest zapisane. Dobrze, a powiedz mi, twoja ulubiona drużyna? MKS Piorun, panie trenerze. MKS Piorun, no jasne, bo to jedna z lepszych drużyn. A wiesz, w której lidze gramy? Okręgowej. Na razie. A, Na razie, będzie lepiej. Dobrze, a powiedz mi ty, na jakiej pozycji najlepiej ci się gra? no na ataku, panie trenerze. No tak, a jakbyś miał zagrać na obronie? No to mógłbym i na obronie, bo zawsze można z kontrą wyjść i strzelić bramkę. Kontrą i bramka. A jakbyś miał być bramkarzem? A jak bramkarzem to nie, bo jestem za niski. Aha, za niski powiadasz. O, to na pomocy byłoby lepiej. Dobrze. A twój ulubiony piłkarz? Lewandowski. Lewandowski. A w którym roku Polacy zdobyli złoty medal na Mistrzostwach Świata? A to chyba nigdy. A brązowy? A brązowy to 2 razy. Mhm. W 74 w RFN i w 82 w Hiszpanii. No dobra. A okulary ci nie będą przeszkadzać w grze? Nie, to tylko takie do czytania. Do czytania. Powiadasz do czytania, chłopcze. No dobrze, to ostatnie pytanie. Twoje najsłabsze strony. Najsłabsze? Tak. Myślałem, że trener zapytał o najmocniejszy. No to te mam tutaj już zapisane. Najsłabsze. A, najsłabsze. No to chyba jak przegrywamy i jest już mało minut do końca meczu, to się denerwuję i wtedy czasem fauluję. Okej, to do wypracowania. Okej? Jeszcze? No to jak dogrywka nie przynosi rezultatu i są rzuty karne, Mhm. to pudłuję, bo wtedy wszyscy koledzy z drużyny na mnie patrzą Mhm. i nie mogę trafić do bramki. Albo strzelam takiego szczura, że bramkarz od razu broni. To też do pracy. Jeszcze? Powiesz mi jakiejś jednej twojej słabej stronie? No to nie chce mi się chodzić na siłownię, bo wolę biegać po boisku. Do przepracowania. Dobrze. Koniec rozmowy. Odezwiemy się, jak będziemy znali wynik, rezultat tej rozmowy. Dziękuję, panie trenerze. Do widzenia, panie trenerze. Do widzenia, do widzenia. Halo? Tak, panie prezesie. Tak, to ja. Mamy to. Mamy. Z 5 kandydatów udało nam się wyłonić tego jedynego, który nada się do naszej drużyny. Tak. Wszyscy oczywiście, jak zwykle, tylko o swoich dobrych stronach. On jeden potrafił pokazać aż 3 swoje słabe strony. Tak, 3 słabe strony. Myślę, że to jest świetny narybek. Bierzemy go, ja za niego ręczę. Zaraz nawet się do niego odezwę, bo jestem przekonany, że to on właśnie będzie tym kandydatem. A tych 4 płatki śniegu. Słabizna. Dobrze, to dam znać. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Pstryków z Etyki. Witamy serdecznie. Masz jakieś słabe strony? Pewnie. Jestem leniwy. O, to dobry początek do pracy. Tak. No właśnie, bo my dzisiaj o szalenie ważnym elemencie naszego życia. Chodźcie.
wydaje się, mało o nim mówimy zwykle, albo ukrywamy go, Tak. albo nie chcemy, niechętnie o tym mówić. I nawet nie powinniśmy się temu dziwić, ponieważ to zwykle, bo mówimy o słabych stronach, są to rzeczy, które nas trochę wstydzą, trochę nie chcemy opowiadać, bo to są też takie złe cechy naszego charakteru. Zgadza się. Poza tym, wydaje nam się, że rozmawianie o słabych cechach pokazuje, że nie jesteśmy w czymś najlepsi, albo nie nadajemy się do jakiejś pracy. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie ma osób, które nie mają słabych stron. Tak. One nie istnieją. I nawet byłoby to bardzo podejrzane, jeśli ktoś powiedziałby, ja nie mam słabych stron. Tak. To było- byłaby jego największa słaba strona. Brak krytycyzmu. Tak. Ale to też właśnie, skoro mówimy o krytycyzmie, to samo odnalezienie w sobie słabych stron już świadczy o tym, że ktoś wykonał jakąś pracę. Tak. Ponieważ musiał się sobie bacznie przyjrzeć, zobaczyć, co sprawia mu pewne problemy w życiu, czy w osiąganiu celów, nazwać to i kiedy jest w stanie powiedzieć, moją słabą stroną na przykład jest spóźnianie się albo brak uporu w dążeniu do celu, to jest już to pewnego rodzaju pierwszy krok, który możemy wykorzystać do poprawy naszej sytuacji, bo wiemy, co możemy zmienić. Oczywiście i właśnie dlatego warto opowiadać o swoich słabych stronach, warto o nich myśleć. Oczywiście nie wyłącznie tylko na nich się Nie powinniśmy się nimi chwalić, tak, ale powinniśmy je znać. Ponieważ te słabe strony, właśnie są narzędziem, są materią, nad którą możemy pracować i stawać się lepsi. W momencie, kiedy pracujemy nad jakąś słabą stroną, to raz, wykonujemy jakiś kawał ciężkiej pracy, bo pokonujemy trochę coś w sobie, co wydawało nam się na przykład, że jest niemożliwe do pokonania. Jestem osobą, która boi się mówić do ludzi. I teraz oczywiście mogę powiedzieć, to jest moja słaba strona i ja nic z tym nie zrobię, ale mogę próbować. I może się okazać, że w którymś momencie pokonałem to w sobie. Może nie będę super mówcą, ale będę mógł, kiedy spotykam ludzi, rozmawiać z nimi i będę dumny, że udało mi się coś pokonać w sobie, co mi przeszkadzało. Z niektórymi rzeczami, które mogą być naszymi słabymi stronami, myślę, że z mówieniem do ludzi jest tak troszeczkę jak z jazdą na rowerze. Kiedy ktoś ma z tym problem, to wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Tak. Próbował już tyle razy, że przychodzi nam do głowy, że nie jest możliwe jeżdżenie na rowerze. Ale za 10., 12., 20. próbą łapiemy równowagę i nagle okazuje się, że da się to zrobić. Tak. I wydaje mi się, że jest troszeczkę tak też z mówieniem publicznie, bo kiedy będziemy próbować jeździć na dużym rowerze, czyli wychodzić na duże zgromadzenie i zaczynać mówić publicznie, na pewno nam się to nie uda. Ale jeżeli będziemy zaczynać na 3 kółkach albo na rowerze dopasowanym do naszego wzrostu, czyli będziemy mówić przed naszymi kolegami w klasie, będziemy mówić w gronie, które jest dla nas przyjazne, które jeżeli coś się nie uda, to nic złego się nie stanie i nauczymy się pewnych zachowań przemawiania publicznego i będziemy podnosić poprzeczkę i podnosić ją, to będzie nam bardzo łatwo, stosunkowo łatwo przemawiać do osób, których nie znamy. Natomiast kiedy zamkniemy się w sobie i powiemy, ja nie przemawiam publicznie, bo nie umiem, to wcześniej czy później przyjdzie moment, kiedy będę musiał to zrobić. Tak. I jeszcze bardzo ważny element tej naszej opowieści o słabych stronach, kiedy dążymy do tego bycia lepszym, albo wykonywania czegoś lepiej, albo najlepiej, to przychodzi taki moment, kiedy my jesteśmy przekonani, że jesteśmy na dobrej drodze i jest super, ale zapominamy o tym, albo nie chcemy wcale pamiętać o tych moich słabych stronach. I kiedy dochodzi do pewnego sprawdzenia nas, dochodzi do jakiejś rozgrywki, sprawdzenia, okazuje się, że ja upadam, ponieważ nie przewidziałem, że przecież mam tą słabą stronę i ktoś mi właśnie to pokazał, albo życie mi po prostu pokazało, że ja tę słabą stronę mam i ja się poddaję. No to tutaj nie mamy możliwości dalszej pracy.
Ale w momencie, kiedy ja znałem swoje słabe strony, nie bałem się na nie patrzeć i pracowałem z nim, to w momencie, kiedy ktoś mnie zaatakował, właśnie i pokazała się ta moja słaba strona, to myślę sobie, no tak, bo to jest moja słaba strona. Trzeba nad tym pracować. I dlatego to charakteryzuje mistrza, że on rozwija siebie, ale też pokonuje swoje słabe strony. Myślę, że coś w tym jest. Ponadto, jeżeli chcielibyśmy, no, tak jak jest to przyjęte w naszym kręgu kulturowym, maksymalizować naszą wydajność, to wydaje mi się, że gdybyśmy pracowali tylko nad rzeczami, w których jesteśmy nieźli, doskonalili się w tym, co umiemy, lubimy, co nam dobrze idzie, to postęp, ten progres będzie w sumie niewielki. No bo jeżeli ktoś już opanował 80-90% tego, co jest możliwe, no to może dociągnąć 10% i nic więcej się nie wydarzy. Natomiast jeżeli oprócz doskonalenia albo zamiast perfekcjonizmu w tym, w czym jesteśmy nieźli już, zajmiemy się słabymi stronami, to nagle startujemy, powiedzmy, z 10% umiejętności i możemy osiągnąć 60, 70 albo nawet 50. I jest progres, gdybyśmy to mieli przeliczyć, 40-50%. Niemożliwy do osiągnięcia w tym, w czym jestem dobry. Więc w sumie wydaje się, że minimalizując pracując nad słabymi stronami, jesteśmy w stanie bardziej się rozwinąć, dalej zajść, niż do granic możliwości doskonalić dobre strony. I jeszcze zobaczcie, w tym naszym świecie, a szczególnie w świecie online, mówienie o swoich słabych stronach nie jest dobrą rzeczą. Ja jestem super, ja jestem najlepszy, ja jestem mistrzem i kiedy ja to oglądam, to myślę sobie, dobra, ja mistrzem nie jestem, ale widzę wszędzie tych super a ja taki nie jestem. I gdzieś tam zaczynam spychać te wszystkie swoje słabe strony, myśląc sobie, ja też bym chciał być taki jak on, a nie widzę siebie w tym wszystkim, a my tu jesteśmy najważniejsi, żeby nad tym pracować. Ja myślę, że z jednej strony mamy coś takiego jak słabe strony, my nie lubimy o tym mówić. To drugim elementem, o którym wydaje mi się, że powinniśmy nagrać niedługo odcinek, jest błąd. O tym też się mówi jako coś złym, coś, co powinniśmy się tego wstydzić. A wydaje mi się, że to jest bardzo blisko leżą te dwa elementy i tego się trochę wstydzimy. No tak, nie lubi popełniać błędów. I to ma niesamowity potencjał. Więc nie bójmy się popełniać błędów, nie bójmy się rozmyślać o swoich słabych stronach. Oczywiście jesteśmy dobrzy, pracujemy nad sobą, ale nie bójmy się tego, że mamy te słabe strony. A wy jakie macie słabe strony?